Moja kiełbasa świąteczna. Wykonałem ją z karkówki, wędziłem na gorąco, podpiekałem i podsuszałem. Jak zrobić taką smakowitość? Opowiadam na filmie. Zapraszam. Witam Was serdecznie wieczorową porą. Już naprawdę niedługo, bardzo niedługo czas świąteczny. Zbliża się wielkimi krokami i co prawda jeszcze jest ten miesiąc do czasu, no ale jeżeli coś możemy wykonać wcześniej, bo przed samymi świętami pracy będzie dużo, to warto się zająć już teraz tym, zwłaszcza jeżeli jakieś wędliny, bo ja o tym właśnie mówię, o wyrobach domowych, jakieś wędliny mają dojrzewać, no to już powinny dojrzewać. Jeżeli jakieś wędliny mają suszyć się, to też je trzeba wykonać, bo one muszą mieć czas, żeby wyschnąć. Przed samymi świętami będzie mnóstwo innej pracy i pewnie coś na ostatnią chwilę też się będzie robiło. No ale co się zrobi wcześniej, to trzeba zrobić. Jeżeli by się okazało, że pośpieszyłem się za bardzo, do świąt jeszcze 2 tygodnie, ja mam gotowe, nic strasznego się nie dzieje. Pakowarka próżniowa, zapakować próżniowo, zostawić, na pewno do świąt wytrwa. Lepiej być przygotowanym niż spóźnionym. 4,5 kg karkówki i z tego mięsiwa tylko jednego rodzaju mam zamiar zrobić świąteczną kiełbasę. Jakim cudem tego dokonam? Przecież tu nie ma żadnej różnorodności, nie ma różnych składników, różnych frakcji mięsa, nie klasyfikuję tego w ogóle, po prostu jeden rodzaj mięsa, karkówka i ja z tego mam zamiar zrobić kiełbasę. No zrobię, bo to jest bardzo proste. Oczywiście można zgodnie ze sztuką, ale da się i tak. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcę osiągnąć. Karkówka. No to mi się od razu kojarzy oczywiście z grillem, z pieczenią i z tym podobną. Więc tego typu rzeczy, tego typu smaków bym poszukiwał. Nie wiem, pewnie Wam się zdarzyło, bo też i stąd u mnie taki pomysł, że czasami po grillu, po grillowaniu następnego dnia zostają mięsiwa takie, no już przesuszone, ale poprzedniego dnia grillowane. I takie szaszłyki oczywiście odpowiednio przyprawiane, czy jakieś tam właśnie mięsiwa, następnego dnia też smakują świetnie. Można nawet powiedzieć, że ich smak nieraz jest bardziej intensywny niż ten na gorąco z grilla. Ja przynajmniej lubię takie resztki dojadać następnego dnia. I tak sobie pomyślałem, że skoro mam taką karkówę i te smaki mi się kojarzą i chcę mieć z tego kiełbasę suchą, więc suszona kiełbasa, to tamte przekrój i tak dalej nie jest aż taki bardzo istotny, chociaż myślę, że i tak fajny wyjdzie. Ale zmielę całość tego na grubym oczku. Ja tu mam 13, więc 10 albo 13. To jest ładna karkówka, więc tu drobnie mielił nie będę. Przyprawię to solą zwykłą i solą peklującą pół na pół. Na te 4,5 kg ja mam około 70 gramów łącznie. Dołożyłem 1 łyżeczkę ostrej papryki, żeby podkręcić przyprawę bazową, czyli przyprawę do szaszłyków. I skład tej przyprawy daję Wam tutaj. W sezonie grillowym ją nieraz wykorzystuję. I też tak myślę, że na tą kiełbaskę tak samo mi fajnie wyjdzie. Nawet gdybym miał ochotę ją na gorąco spróbować, co być może uczynię, zobaczymy, to też smaczna być powinna. Tej przyprawy mam tutaj 50 gramów, ja to tak szacuję na około 10 kg. Ja dam przynajmniej 25, a może więcej, czyli połowę tego opakowania. I właśnie tą ostrą paprykę po to, żeby trochę pikantność podkręcić. Zmielę, przyprawię i chowam do lodówki na minimum na dzień, ale chciałbym na 2. I tak mi się wydaje, że tak właśnie będzie, że 2 dni będzie czekało na dalsze czynności w lodówce, połączone już z przyprawami. Potem to troszeczkę dodam wody, stosunkowo niewiele, tylko tyle, że mi to mięsko dobrze się rozprowadziło i będę nadziewał, ale o tym później. To dzisiaj pokroję tylko na kawałki pasujące do maszynki, mielę, przyprawiam i chowam do lodówki. To na dzisiaj koniec. Zobaczycie, jakie to proste. Zobaczycie, jaka kiełbaska z tego wyjdzie i sami ocenicie,
czy się da, czy się nie da. Ja się biorę za robotę. Karkówkę kroję na kawałki pasujące do maszynki, a następnie mielę maszynką z użyciem sitka 13 mm. Dodaję przyprawy i mieszam. Przyprawy do szaszłyków na początku dodaję połowę, ale karkówka to intensywne mięso, więc po chwili dosypuję resztę. Teraz będzie dobrze. Jak przyprawy takiej nie macie, to możecie użyć przyprawę dziadka Feliksa. Link macie w tej chwili na ekranie. Po wymieszaniu zabezpieczam folią spożywczą i wstawiam do lodówki. Po 2 dniach, i to wcale nie z rana, przystępuję do dalszej pracy. Dziś nowy sprzęt na testach. Czas go przygotować. Na początek sprawdzę, czy da się jej używać bez mocowania do stołu. Czas zająć się mięsem. Pięknie pachnie. Dodaję szklankę lodowatej wody i wyrabiam. Spójną masę ładuję do nadziewarki. Powinno mi się wszystko zmieścić. Nadziewarka gotowa. Czas napełnić osłonki naturalne. Da się robić ostrożnie bez mocowania, ale farsz jest dość gęsty, więc dla wygody założę uchwyty, będzie stabilniej i szybciej. Teraz można odważniej i szybciej działać. Robiłem takie wianki i mocno je wypełniałem. Teraz czas związać końcówki. Każdą sztukę kilka razy nakuwam, potem wszystkie wieszam na kiju. Zacny widok. Osuszam i osadzam w temperaturze pokojowej, a 2 godziny później przenoszę do wędzarni ustawionej na 50 stopni. Wędzę mieszanką buka i czereśni. Zmrok szybko zapada o tej porze roku. Około 4 godziny później kończę wędzenie i ustawiam wędzarnię na podpiekanie w 90 stopniach Celsjusza. Godzinę później kiełbasa gotowa. Skoczyłem po porządną lampę i od razu lepiej widać.
Kiełbasę wieszam w chłodnej spiżarni, 12-14 stopni i wilgotność 50-60%. Niech podsycha. Pięknie wędzonką pachnie. Tak wygląda ten kawałek kiełbaski. Kiełbaski z karkówki, kiełbaski, którą podsuszyłem i która powinna się suszyć po wędzeniu na pewno nie mniej niż tydzień i raczej nie więcej niż 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków wilgotności. W każdym bądź razie, jak dojdzie do stanu porządnego, suchego, to zapakować ją próżniowo i przechować dłużej można. Bardzo mnie ciekawi, jaki będzie tego smak. Więc po co czekać? Trzeba spróbować. Tak wygląda. We wnętrzu jeszcze ładniej pachnie, bo oprócz aromatu wędzonki dochodzi aromat przypraw i mięsa. No tak. No o to chodziło. Nie pożałowałem tu przypraw. I dobrze, bo nie trzeba było żałować. Bardzo fajnie, bardzo intensywnie smakuje. I jest to... To nie jest dokładnie co szaszłyk na zimno. Jednak na grillu to jest obróbka termiczna taka w dużo wyższej temperaturze i to są inne zmiany w mięsie, ale to też smakuje naprawdę zacnie. Bardzo fajna. Przepraszam. Ja jak zwykle takie próby prowadzę przed śniadaniem. W związku z powyższym ślinę toczę. Złapałbym od razu, gryzł, jadł. A muszę film zakończyć. Także przepraszam za tą łapczywość. Jest dobra, jest smaczna, nawet rzekłbym bardzo fajnie podsuszona. Będzie świetnym dodatkiem na świąteczny stół. Będzie też świetnym prezentem dla tych, którzy odwiedzą mój dom spośród przyjaciół i znajomych. Złożą świąteczne życzenia. Zwykle coś tam ze sobą przyniosą, no i z pustą ręką nie wyjdą, bo takie pętko ze sobą w ramach świątecznego, drobnego podarunku mogą zabrać. I do takich zwyczajów obdarowywania przyjaciół i bliskich serdecznie Was zachęcam. Powinniśmy jednak te więzi rodzinne, więzi ze znajomymi, przyjaciółmi zacieśniać, powstrzymywać. To jest naprawdę ważne. Drugi człowiek, dobry człowiek obok Ciebie jest ważniejszy niż wszystko inne. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dajcie znać, czy Wasze także. Macie jeszcze czas, żeby podobną kiełbaskę na święta wykonać, czy taką, czy inną. Jest kilka przepisów na kiełbaski świąteczne. Znajdziecie je u mnie na kanale. Możecie wybrać tą, którą chcecie. Ja w tym roku, to nie jest jedyna wędlina. Tych wędlin się robi więcej i pewnie jeszcze jakieś filmy przed świętami z moimi świątecznymi wędlinami się pojawią. Ale to jest jedna z kiełbasek, które na moim świątecznym stole zagoszczą. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę, poproszę o komentarze, pozdrowienia w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam, czekam na Wasze pozdrowienia. Udostępniajcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podobało. To zawsze zwiększa zasięgi kanału. Dziękuję Wam serdecznie i smacznego Wam życzę. Głodny jestem, zaraz sobie jakieś warzywka przygotuję. I ten kawałek kiełbasy świąt nie doczeka. Trzymajcie się, hej!